Na kanale pojawiło się już wiele filmików dotyczących pana samochodzika, ale poza granicami Polski. I ja tak sobie starałem się krążyć gdzieś poza granicami Polski, w Czechach czy w Niemczech, śladami pana samochodzika. Natomiast też swego czasu miałem okazję poszwendać się troszeczkę po Francji. I dlatego ten dzisiejszy filmik właśnie chciałem poświęcić tej części, czyli pan samochodzik i Fantomas. Myślę, że każdy, kto weźmie i na dobrą sprawę przeczyta tą część, no trzyma ona w napięciu. Poza tym pamiętajmy o tym, że pan Tomasz sobie zażyna się swoim bolidem, nazwijmy to, zażyna się i jedzie aż do Francji na dobrą sprawę. Tam oczywiście ma remont tego samochodu. No i w tej całej sytuacji, oczywiście na spotkanie, na zaproszenie Petersena tam jedzie i tak dalej. Więc cała akcja praktycznie rozgrywa się we Francji. I dlatego ten dzisiejszy odcinek chciałem poświęcić właśnie śladami pana samochodzika we Francji. Tak więc Tomasz przybywa sobie do Paryża i mieszka sobie w hotelu Du Nord. To jest bardzo ciekawa sprawa, bo hotel Du Nord, jak tutaj widzimy na stronie internetowej, jakby ktoś chciał sobie wirtualną odbyć podróż, ma bardzo fajną stronę, bardzo ładnie jest pokazany w takim właśnie stylu paryskim, no i tam sobie zamieszkuje, więc jeżeli ktoś będzie w Paryżu, może go odwiedzić, bez najmniejszego problemu sobie namiary do niego znajdzie i zobaczy, że jest on dosyć fajnie eleganckim hotelem. No i z Paryża stara się wydostać w kierunku Orleanu. Z tego co mówi, to wyjeżdża przez bramę orleańską. Tak ona wygląda dziś, moi drodzy. A tak wyglądała troszeczkę dawniej ta brama orleańska. W ogóle nie sposób jest nie powiedzieć o właśnie tych bramach miejskich Paryża, czyli był to zespół bram w dawnych murach obronnych, który okalał to całe miasto. Ten cały system obrony był wzniesiony w połowie XIX wieku, a zburzony w latach 20. XX wieku. Ich nazwy oczywiście zachowały się do dnia dzisiejszego i są one używane w odniesieniu do dróg wjazdowych do miasta, no i tak jak przebiegają po prostu wzdłuż fortyfikacji, no ta cała fortyfikacja, jakby ją okrążyć dookoła, była nazywana tak naprawdę bulwarem peryferyjnym. Część tych bram stanowią węzły drogowe, gdzie możliwy jest wjazd lub zjazd z tego bulwaru, a na niektórych z nich znajdują się punkty początkowe zarówno dróg krajowych, jak i autostrad. No inne mają postacie mostów czy tuneli, które przebiegają pod lub nad jakimiś obwodnicami. Oczywiście ta paryska agencja urbanistyczna wyróżnia około 56 bram, w tym 53 z nich są historyczne, natomiast 3 pozostałe zostały tak nazwane już po likwidacji murów miasta. Tak jak widzimy na tych zdjęciach, Tomasz wyjeżdża Port d'Orléans, czyli bramą orleańską, która znajduje się w 14 dzielnicy. Jest to de facto taki punkt startowy autostrady A6 i drogi N20. Żeby było ciekawie, jak ktoś będzie chciał tam się dostać, tam również jest stacja metra, która się nazywa Porte d'Orléans. W ogóle tą całą trasę Tomasza z Paryża do Zamku Sześciu Dam podzieliłem tak jakby na dwa takie etapy, bo pierwszy to dotyczy drogi całej do Orleanu, a drugi z Orleanu, więc Tomasz sam stwierdza, że z Paryża do Orleanu miał 116 km. Oczywiście też wymienia miasteczko Bourg-la-Reine. Nie wiem, jak to się po francusku fajnie wymawia, bo jestem niemieckojęzyczny, więc tutaj proszę mi tą kwestię wybaczyć. No i tak sobie właśnie na dobrą sprawę śmiga, oczywiście Doliną Bière, Doliną
pomarańczowo, oranż, o, coś mi tu mryga, pewnie właśnie Fantomas wchodzi do gry i najspokojniej w świecie w ten sposób sobie bierze, dociera tymi dolinami, bardzo malowniczy jest to taka trasa de facto bardzo malownicza, dociera do Orleanu. Oczywiście sam Orlean jest bardzo piękny, ja tutaj nie będę brał i mówił, dosyć opisywał, jak wygląda Orlean, bo w tej części Pan Samochodzik i Fantomas też jest bardzo bogaty opis tego, na dobrą sprawę, miasta. Jest on bardzo bogaty i moim zdaniem świadczy to też o tym, że nie wiem, Tomasz, tylko Zbigniew Finacki był chyba zachwycony, tak naprawdę był zachwycony właśnie, nie wiem, Francją albo Paryżem, albo w ogóle takimi wyjazdami zagranicznymi. No ale dobrze, adrem, więc Tomasz sobie zwiedza ten Orlean i następnie jest wzmianka, że ulicą Królewską z tego Orleanu wyjeżdża w kierunku Zamku Sześciu Dam. Tak właśnie wygląda ten most kamienny, z którego można dostać się na ulicę Królewską w Orleanie. I z Orleanu kieruje się w kierunku Zamku Sześciu Dam. Ja tutaj wyłączę wideo, a wrzucę tą trasę, żeby lepiej to wszystko opowiedzieć, więc mamy sytuację tego typu, że z mostkiem sobie wyjeżdża i podąża z kierunku Orleanu aż do Zamku Sześciu Dam. Widzimy, że ta trasa tutaj to jest lekko ponad 2 godziny. Ja tutaj też zaznaczyłem pewne ciekawe miejsca po drodze, które warto odwiedzić i które Tomasz odwiedzał, bo w ogóle tak naprawdę Pan Samochodzik i Fantomas to jest wspaniała lektura dla tych, którzy lubią malarstwo, albo sztukę, albo kulturę, albo architekturę. No tutaj jest wzmianka, gdzie Tomasz się zachwyca pięknym pałacem w Olivet. Mniej więcej on w ten sposób wygląda, ten pałacyk w Olivet. Bardzo, bardzo oryginalny, bardzo ładny. Jego opis tam zostaje właśnie w tej części przedstawiony. Dalej mowa jest o tym, zresztą sami tu widzicie, że Tomasz cały czas jedzie wzdłuż Loary, więc widzimy dalej miejscowość Claire-Saint-André, coś ze Świętym Andrzejem. No i tutaj Tomasz przede wszystkim mówi, że no nie sposób jest w tym przypadku nie zajrzeć do właśnie Bazyliki Notre Dame. Notre Dame tak samo się nazywa jak katedra Notre Dame w Paryżu, ale tutaj jest Bazylika Notre Dame. No i dalej Tomasz jechał w kierunku właśnie, nie wiem jak się to wymawia, Bełgency, Boysen, czy jak to tam zwać, tak to zwam, mówię, wybaczcie mój francuski w tym przypadku. Nie będę nim szpanował, bo nie o to chodzi. I dalej Tomasz bierze, mówi o kwestiach związanych z zamkiem w Menars. To jest też bardzo ciekawa budowla, bo ten zamek w Menars wygląda właśnie w ten sposób. I dalej wzdłuż Loary podąża sobie w kierunku Blois, Amboise, aż dociera do Zamku Sześciu Dam. No, tak jak powiedziałem, cała ta trasa lekko wynosi około 2 godzin i tyle też najprawdopodobniej Tomasz musiał jechać tą trasą, żeby do miejsca przeznaczenia dotrzeć. Przepiękna budowla, nie? To, co przed chwileczką widzieliście. No, tak wygląda zamek Sześciu Dam, moi drodzy. Tak właśnie na fotografii możecie go podziwiać, albo na żywo, jak ktoś z Was gdzieś tam będzie się przechadzał po Francji. I oczywiście cały opis tego zamku jest fajnie ujęty przez Nienackiego w
Panu Samochodziku i Fantomasie. Jest to jeden z tych zamków nad Loarą, który usytuowany jest w miejscowości Chêne-Saint-Ours, czy jak to się wymawia po francusku. Bardzo często właśnie są nazywane zamkiem 6 dam ze względu na 6 kobiet, które jako właścicielki stopniowo go rozbudowywały. W sumie zamek znajduje się nad rzeką Cher w samym sercu Turenii, a jego początki sięgają XIII wieku, gdy znajdowała się tu fortaca i oczywiście warowny młyn, który należał wcześniej do rodu Marquis. Z tej pierwotnej budowli tak naprawdę zachowała się zaledwie okrągła wieża, nazywana też Tour de Marquis. W 1513 roku od zadłużonego Pierre Marquisa posiadłość zakupił wysoki urzędnik na dworze królewskim Thomas Boyer, który wraz z małżonką Katarynę Brisknet rozpoczął przebudowę tego zamku. Podczas oczywiście nieobecności męża przebywającego we Włoszech u boku Franciszka I budowę nadzorowała sama Katarzyna. Starą fortecę oczywiście zburzono, a na miejscu młyna na 2 potężnych słupach wbitych w dno rzeki wzniesiono prostokątną budowlę z białego wapienia, która była oflankowana w narożnikach takimi 4 wieżami. Prace te trwały w sumie do 1521 roku i w 1535 roku posiadłość została przejęta przez króla Franciszka I, który przeznaczył ją w sumie na zamek myśliwski. Syn Franciszka, Henryk II, zaraz po wstąpieniu na tron w 1547 roku ofiarował ten zamek jako darowiznę swojej faworycie Dianie de Poitiers. Diana niezwykle oczywiście dbała o zamek i świetnie nim zarządzała. W 1551 na przylegającym do rezydencji terenie założyła wspaniały ogród z fontanną i takim barokowym labiryntem. Ogromne koszty budowy w sumie ogrodu pokryła ze środków otrzymanych od króla. W sumie Diana doprowadziła również do wzniesienia mostu, który łączył te obydwa brzegi rzeki Cher. Po śmierci Henryka II w 1559 roku zamek przeszedł w ręce wdowy po nim, czyli Katarzyny Medycejskiej, która wzięła odwet na wieloletniej kochance swojego męża i w sumie odebrała jej tą ukochaną posiadłość, oddając w zamian majątek Chaumont. Zamek 6 dam stał się odtąd rezydencją wypoczynkową Katarzyny, która organizowała liczne bale, huczne zabawy. Za jej życia na zamku gościło aż 5 królowych, stąd oczywiście nazwa też komnat w tym zamku. Jeżeli będziecie go zwiedzać, to możecie zobaczyć, że każda z tych komnat jest nazwana. 2 z tych królówek to były córki Katarzyny, czyli Małgorzata de Valois i Elżbieta, oraz 3 synowe, Maria Stuart, Ludwika Lotaryńska i Elżbieta Habsburg. Katarzyna oczywiście zadbała także o dalsze takie upiększanie ogrodu, chcąc przyćmić dokonania swojej w sumie poprzedniczki, a na moście poleciła wznieść taką 2-piętrową galerię w stylu włoskim, która została ukończona w 1570 roku. Kolejną z 6 współwłaścicielek, w zasadzie nie współwłaścicielek, tylko właścicielek tego zamku była Ludwika Lotaryńska, bo ona to dostała w testamencie w sumie. Ludwika Lotaryńska była żoną Henryka III, osiadła w tym zamku w 1589 roku, zaraz po śmierci męża i teściowej, ale w przeciwieństwie do niej żyła tu jak tak naprawdę w klasztorze, bo pobożna wdowa spędzała na zamku czas głównie na czytaniu i modlitwie. W 1601 roku Ludwika podarowała jako prezent ślubny ten zamek swojej siostrzenicy Franciszce, żonie syna króla Henryka IV Bourbona. Bourbonowie przez w sumie następny wiek zaniedbywali zamek, gdyż byli zajęci budową i upiększaniem Wersalu. I wizyta w sumie Ludwika XIV w 1650 roku była ostatnią wizytą króla Francji na zamku 6 dam. Zamek ponownie rozkwitł dopiero po 1733 roku i wtedy wszedł on w ręce jakiego Claude Dupina, dzierżawcy dochodów publicznych, którego w sumie druga żona, niezwykle piękna i bogata Louise Dupin, tchnęła w to miejsce jakieś takie nowe życie. Louis przyjmował na zamku największych luminiarzy ówczesnej epoki, bo przyjmował Voltaira, Montesquieu'a, Rousseau, Jakuba Rousseau. No to właśnie jej przypisuje się usunięcie z nazwy zamku litery X na końcu, bo litera X w ogóle na końcu nazwy posiadłości oznaczała, że są to
królewskie włości, bo wcześniej nazwa zamku brzmiała Chanteaux. I to jeżeli się X się usunęło, to oznaczało, że w sumie zamek przestał być królewską własnością. W międzyczasie później wybucha rewolucja francuska, ale zamek akurat nie został zniszczony podczas tej rewolucji, ponieważ był jedynym mostem na Cher w okolicy, a Madame Dupin cieszyła się powszechnym poważaniem. Zmarła w sumie w wieku 93 lat, pochowano ją w parku na południowym brzegu Cher. Posiadłość pozostała w rękach rodziny Dupin do roku 1863, kiedy to odkupiła ją Marguerite Pelouse, która starała się, by w sumie rezydencja rozkwitała dawnym blaskiem. Zatrudniła architekta, zmieniano fasadę, zlikwidowano wiele zmian, które wcześniej wprowadziła Katarzyna Medycejska. No i pracę w sumie ukończono w 1878 roku. No i zaczęto organizować tam, tak na dobrą sprawę, bale. Na jednym z nich m.in. pojawił się też kochanek Marguerite, ówczesny prezydent Francji Jules Grévy. Oczywiście zadłużona Marguerite Marguerite, ona by w zasadzie się nazywała, nie Marguerite, tylko Marguerite, musiała oddać tą posiadłość bankowi jako hipotekę w 1888 roku. W 1913 roku zamek zakupił właściciel fabryki czekolady Henry Manier. Rezydencja pozostaje do dziś jako własność jego potomków, którą oczywiście udostępnia się zwiedzającym. Podczas I wojny światowej zamek był przeznaczony na szpital polowy. W czasie II wojny światowej posiadłość znajdowała się na granicy strefy okupowanej przez Niemców i strefy wolnej, czyli rządu Vichy. No, wykorzystano ją jako taką drogę ucieczki. W 1944 roku bomba zniszczyła witraże znajdujące się w zamkowej kaplicy. One zostały później wstawione przez Maxa Ingranda, a obecnie zamek Sześciu Dam jest zaraz po Wersaliu najliczniej odwiedzanym przez turystów zamkiem w całej Francji, bo rocznie podobno bierze i odwiedza go około 500 000 turystów. No nie wiem, jak to jest w kwestii teraz w czasach pandemii, ale myślę, że no też tak jest. No i tutaj właśnie postanowił Nienacki osadzić całą akcję, a przynajmniej większość akcji z Pana Samochodzika i Fantomasa. No tutaj postaram się pominąć całą tą historię z fałszywym detektywem, prawda? Tomasz dociera sobie do Zamku Sześciu Dam, następnie w tym Zamku Sześciu Dam masa jest dyskusji, nowe osoby się poznaje, no i Tomasz wyrusza przede wszystkim, żeby znaleźć jakąś koncepcję, wyrusza do pobliskiego zamku po to, żeby się dowiedzieć, w jaki sposób tam też ukradziono obraz. To jest ten zamek w Amboise, jak tu widzimy samochodem to jest 17 minut, to jest 12 km, nie za wielka kwestia. No, zamek prześliczny, jeden z takich czołowych zamków nad Loarą, zresztą z widokiem na marginesie na Loarę. Jeśli ktoś tam będzie wzdłuż tych zamków nad Loarą sobie jeździł, to jak najbardziej go polecam. Urokliwy. Natomiast tam też jest mowa moi drodzy, o kaplicy świętego Huberta, bo bodajże z tej kaplicy świętego Huberta ten obraz Memlinga zginął, więc kaplica świętego Huberta też wygląda oryginalnie, bo zwróćcie uwagę na tą wieżę całą, ona jest przyozdobiona tak naprawdę porożami jeleni jakby, takimi zrobionymi, natomiast ten, kto tworzył kaplicę świętego Huberta, no naprawdę musiał mieć smaczek, mi ona osobiście się bardzo podoba i podobała. A bardzo fajnie tam są przedstawione motywy zarówno jeleni, jak i tutaj zaraz obok jelenia psy, które go przekują, prawda? Czyli wszystkie te elementy związane z świętym Hubertem zostały tam zachowane. Oczywiście ów zamek przechodził bardzo burzliwą historię, jak najbardziej, bo tutaj byli książęta sabaudcy, Habsburgowie i Bourbonowie, no wiele rozmaitych rodów, ale to już pozostawię czytelnikowi, żeby sobie przejrzał tą historię tego zamku. Tam też jest wiele kwestii wspomnianych w tym rozdziale, bodajże o impresjonizmie, o malarzach, o Chagalu. No,
Nic, tylko siąść do tego rozdziału i jeszcze raz go sobie przewertować. A tymczasem wyjeżdżając stamtąd, Tomasz snuje plany, gdzie dalej jechać, do innych zamków. No i w pewnym momencie wpada mu do głowy właśnie Orle Gniazdo. I zaczyna się zastanawiać, gdzie to Orle Gniazdo jest dokładnie i co tam się tak naprawdę znajduje. No i teraz zastanówmy się, gdzie mogło znajdować się Orle Gniazdo. Oczywiście no nie chcę tutaj jakichś nowości robić, bo nie chcę się prześcigać z forum pana samochodzika. Tam jest fantastycznie opisane, co to za zamek był tym Orlim Gniazdem. Także wszyscy, którzy są zainteresowani, polecam, żeby zajrzeć na forum pana samochodzika. I tutaj głęboki ukłon dla tej osoby, która wzięła te badania, przeprowadziła. Oczywiście pewne informacje są jak najbardziej wiadome, że ten zamek Orlego Gniazda odbiegał troszeczkę od innych zamków, zarówno usytuowaniem, jak i wyglądem. Stał na wzgórzu jałowym, porośniętym trawą, krzakami, miał takie wysokie, zębate mury, posiadał potężną bramę z nisko sklepioną sienią, do której prowadziła czarna asfaltowa szosa. No, oczywiście cały ten opis, tam był basen i tak dalej. Tu też jest kwestia związana z willą mauretańską, która gdzieś tam była. Tu też odsyłam do forum pana samochodzika, bo naprawdę ta osoba perfekcyjnie określiła to miejsce, ale kilka takich faktów, gdzie ten zamek się znajdował. Otóż z pana samochodzika i Fantomasa wiemy, że Orle Gniazdo znajdowało się w odległości około 10 km od zamku Sześciu Dam. Skąd wiadomo? Wiadomo, bo Robert oczywiście wybrał się tam kiedyś z kolegami, aby zapolować na dzikie króliki. No i właśnie opisał, jak ten zamek wyglądał. Natomiast z kolei wiemy, że odległość Orlego Gniazda od Amboise wynosiła 30 km, bo tak wiemy z przytoczonego fragmentu Zbigniewa Nienackiego. Oczywiście możemy sobie gdzieś tam zakreślić te koła o promieniu 30 km i o promieniu 10 km, żeby bardziej to uściślić. I bez najmniejszego problemu będziemy wiedzieli, że faktycznie stoi tam zamek. Bardzo ciekawy zamek, bardzo fajne fotografie właśnie z tego zamku na forum pana samochodzika można znaleźć i zidentyfikować. Tutaj ta osoba zidentyfikowała krok po kroku, faktycznie idąc tymi cytatami. Jest to kapitalne, moim zdaniem, rozwiązanie tej zagadki. Także jeżeli ktokolwiek będzie chciał wiedzieć, gdzie ten zamek, to Orle Gniazdo w ogóle stało, to polecam, żeby zajrzał do tego zamku, który zaraz pokażę. Nie będę szpanował moim francuskim, który jest zerowy, więc tak naprawdę, moi drodzy, zajrzyjcie właśnie tutaj. No i dalej w swoich poszukiwaniach za koncepcją oczywiście kradzieży tych obrazów przez Fantomasa, Tomasz wyrusza sobie do Angers razem z Iwon i z Robertem. Tak jak widzimy tutaj, oczywiście po drodze jeszcze sobie później w drodze powrotnej odwiedza Orle Gniazdo, o którym przed chwileczką wspominałem. Natomiast jedzie sobie do Angers. Tak jak widzimy tutaj, ja zaznaczyłem punktami 1, 2. Musiał przejeżdżać przez Tours i bierze i tutaj na przedmieściach Tours dopadł go nasz gołąbek, czyli Piegon. Tutaj rozpoczyna się duża dyskusja kulinarna na temat jedzenia francuskiego też. Idą do restauracji, więc oczywiście są dwie drogi, bo jedna prawie 2 godziny, no obydwie praktycznie 2 godziny prawie trwają, żeby dojechać do tego Angers, ale te dwie drogi możliwe, że właśnie albo w tym punkcie 1, albo w tym punkcie 2 Tomasz spotkał się z naszym gołąbkiem. Docierają w sumie do Angers. Tutaj jest bardzo fajna opowieść w ogóle o tym mieście, historyczna, bo bardzo piękne miasto.
Nie wiem, czy w ogóle wiecie, że w latach 1939-40 to była siedziba rządu polskiego na uchodźstwie. Także tutaj między innymi rząd polski sobie przesiadywał. No ale tutaj widzimy wspaniałe zamczysko, które również można było zwiedzać i można do tej pory zwiedzać i oczywiście zachęcam do przeczytania tego rozdziału, gdzie jest bardzo bogate opisane właśnie Angers, w którym Tomasz oczywiście był. No i teraz zagadka z 10 rozdziału, która mnie bardzo trapiła. Jak ktoś zna rozwiązanie, niech w komentarzach pod filmem oczywiście napisze. Natomiast ja się w tej chwili wyłączę i pokażę Wam mapę tej podróży Tomasza do Chambord, gdzie pojechał sobie zwiedzać. Oczywiście już pomijam te piękne opisy tego miasta, ale chciałbym, żebyście mi pomogli w rozwiązaniu tej zagadki. Otóż, moi drodzy, wróćmy sobie do 10 rozdziału i mamy w 10 rozdziale coś takiego, że Tomasz twierdzi, że wyjechał z zamku 6 dam, bo napisał tak: z zamku 6 dam do Chambord nie jest daleko. Oczywiście, że nie jest daleko, jest to blisko, widzimy to na mapie. I tak, komisarz, który doskonale znał tutejsze szlaki, poprowadził nas bocznymi drogami przez Fugres. Tu widzimy, gdzie mamy jedynkę. Fugres to jest dwójka. Po jaką cholerę oni tam jechali? To ja nie mam pojęcia, ponieważ skoro są to boczne drogi, powinno być gdzieś tak naprawdę po drodze, blisko, żeby to było na skróty, a to jest w ogóle kawał drogi stąd. No ale dobrze, pod Fugres, chyba jakoś dalej się czyta Cheverny, trójka, czwórka Besieux i Chambord piątka. Oczywiście zgodnie z tym opisem przejeżdżają przez te lasy, tu widzimy też zalesienie, więc nie ma najmniejszego problemu. Tylko moje pytanie brzmi, po co Nienacki umieścił właśnie miasto zaznaczone numerem drugim w tej kolekcji, bo o ile tamte miasta sobie spokojnie pasują do opisu, że na skróty można jechać, o tyle tak naprawdę, chociaż w zasadzie nie wiem, czy to są aż faktycznie takie skróty, bo można by tutaj skrótami troszeczkę inaczej polecieć też, bo doskonale możemy wiedzieć, jak tutaj się przemknąć. No ale nie wiadomo. Pytanie do wszystkich, odpowiedzi umieszczać w komentarzach. Po co w tym całym opisie znalazło się miasteczko zaznaczone numerem drugim? No i w końcu docieramy do szaleńczego pościgu, do tego, że Tomasz odkrył, jaki był sposób na kradzieże obrazów. No i zaczyna się właśnie ten szaleńczy pościg. Ja tutaj posłużę się dwoma mapkami, żeby się lepiej zobrazować, gdzie to wszystko miało miejsce. Także chwileczkę, wyłączymy się. Jeszcze jak pamiętajcie, jak ktoś nie zalajkował, to czekam na lajki. Więc tak, przejdźmy sobie do naszej pierwszej mapki. Widzimy doskonale, i Nienacki opisuje, że z zamku 6 dam jechali drogą na Blois, Blois, czy jak to się tam ładnie nazywa, i dotarli aż do małej wioski Mer. Za tą wioską Mer miała być jakaś knajpka, gdzie oni sobie spokojnie siedzieli i mogli oglądać wszystkie pojazdy, które jechały do Orleanu i z Orleanu. Tutaj czekali, oczywiście zatrzymali się Robin Hooks i tak dalej, ta cała reszta osób, gdzie wieźli ten obraz do ekspertyzy, i wyruszamy dalej z Mer. W międzyczasie w tej restauracji w Mer komisarz powiadomił policjantów z Orleanu, żeby byli przygotowani, bo nastąpi kradzież. Z Mer wyruszają i jadą w kierunku Orleanu, czyli Mer zaznaczyłem punktem numer 1, natomiast Orlean zaznaczyłem punktem numer 2. Te przedmieścia Orleanu, tutaj na przedmieściach Orleanu sobie wysiada komisarz, natomiast troszeczkę dalej, ponieważ Tomasz z ciotką jadą
troszeczkę dalej kilometrów jest napisane, że wyskoczyli akurat na trasę prowadzącą do Paryża, więc to musiała być ta trasa. Oczywiście inna numeracja jest, bo wtedy nie było prawdopodobnie tej autostrady oznaczonej dzisiaj A10, ale jest to jedyna trasa, którą mógł wtedy Tomasz jechać w kierunku Paryża i dojechać sobie do punktu numer 3. Punkt numer 3 to był skraj Borów Orleańskich. Tutaj się zatrzymał. Na tym skraju Borów Orleańskich się zatrzymał i czekał sobie na Robinuxa i innych jadących z obrazem. Oczywiście ich tam spotyka i jedzie na drugi skraj tych borów. Tak ja zaznaczyłem numerem 4, na drugi skraj borów orleańskich. Oczywiście auto się psuje i w tym punkcie numer 4, czekając na pomoc drogową, ponieważ od punktu 3 do punktu 4 bodajże holował ich ten Robinux, który też był niezadowolony zbytnio, ale na drugim skraju właśnie oczekują na tą pomoc. I zjawia się ten żółty furgon z morusańcami takimi, którzy mają naprawiać samochód. Oni twierdzą, że w porządku, wezmą ich na hol i z tego holu zawiozą ich do Orleanu. I Tomasz poniekąd ucieszył się, że wracają w kierunku Orleanu, bo tam miała czekać na nich właśnie policja. Więc z powrotem z punktu 4 do punktu 3 wracają i w pewnym momencie oczywiście oni zjeżdżają w las, w jakąś przesiekę. W związku z powyższym ja zaznaczyłem, może powinienem zaznaczyć troszkę bardziej opływowo, bo to mógł być po jednej i po drugiej stronie również, ale jeśli mamy ruch prawostronny, no to jeżeli jemu samochód popsuł się po tamtej stronie, to wracać musieli po tej drugiej stronie. Także tutaj jest właśnie kwestia tego wszystkiego, gdzie w tym czerwonym kolesie wszystko zaczęło. A następnie bur, helikopter, no i ocalały obraz. No i tak powoli zbliżamy się do końca. Oczywiście zagadka została rozwiązana. Tomasz wraca do oczywiście Orlego Gniazda i mniej więcej to jest większość ciekawszych miejsc opisanych w tej części Pana Samochodzika. Moja podróż po Francji była nie za długa. Część z tych miejsc potrafiłem zwiedzić, część nie do końca. Natomiast myślę, że przybliżyłem przede wszystkim tym, którzy lubią Pana Samochodzika, te miejsca i warto jest przejechać się tą trasą, zobaczyć te miejsca, a zwłaszcza Zamek Sześciu Dam, który jest zamkiem naprawdę przepięknym, żeby lepiej w ogóle zrozumieć. Ale co podkusiło akurat Nienackiego, żeby tą część napisać? No nie do końca zbytnio wiem, dlatego że szczerze mówiąc niektórzy twierdzą, że właśnie 6. część tej białej serii, czyli Fantomas, i 12, czyli Człowiek z UFO, są najbardziej odleciałymi częściami Pana Samochodzika. Mnie osobiście Fantomas się podobał. Z Człowiekiem z UFO mam mieszane uczucia. Nie zmienia to postaci rzeczy, że znowu mówię, tutaj ta część jest bardziej taka, nazwijmy to, architektoniczna i malarska, więc ci, co lubią sztukę i kulturę, no to na pewno znajdą tutaj dużo ciekawostek dla siebie. Serdecznie polecam, żeby wziąć, przejrzeć, przeczytać raz jeszcze Pana Samochodzika i Fantomasa. No i oczywiście lajkujcie, subskrybujcie kanał. Pozostałe części postaram się już zrobić na żywo, ponieważ będą w Polsce. Te części, które były poza granicami Polski, pokazałem mniej więcej w tych filmikach, a te części w Polsce postaram się na żywo jakoś w plenerze nakręcić. Serdecznie wszystkich pozdrawiam.